naprawdę wojną. Naprawdę wojną bezkrwawą, ale my kobiety nie ustąpimy. Tym razem nie. Pani Wanda Bo udziela jeżeli w wywiadu pandemii, kiedy dla TVN24. jest choroba tak w tej chwili rozhulana, że jest dzisiaj 18 000 nowych zachorowań, ten człowiek wywołuje taką sytuację, że kobiety muszą wyjść na ulicę, żeby bronić swojej godności ludzkiej. W powstaniu walczyliśmy wszyscy, i chłopcy, i dziewczęta, o swoją ludzką godność, bo wolność jest składnikiem godności człowieka. Nie ma godności bez wolności. A jeżeli my jesteśmy w tej chwili traktowane jak inkubatory, to bardzo przepraszam. Mamy Udostępnijcie prawo jak możecie, bo walczyć to o jest swoją ważne. godność. Brawo, brawo, brawo! Moim zdaniem Jarosław Kaczyński akurat ten symbol wybrał, symbol polskiej walki. Nie wiem, proszę go spytać, a nie nas. Bo on musi sobie coś przyczepić, żeby uważa, że jest kimś. A on jest bardzo małym człowieczkiem, który bardzo źle zrobił dla Polski i dalej robi źle dla Polski. On będzie niszczył każdego, kto będzie od niego lepszy. Jego ojciec był moim kolegą z Baszty i nam to powiedział. Moim dzieciom nie wolno dać władzy, bo zniszczą każdego, kto będzie od nich lepszy. Leszek był inny, bo Leszka wychowała żona, pani Maria. Wspaniała kobieta była. I Leszek przy niej złagodniał. Stał się innym człowiekiem. Przecież on zapowiedział, że nie wolno ruszać tej ustawy w ogóle. A mimo to, że tak rzekomo docenia swojego brata, a mimo to nie usłuchał jego, tylko z taką głupotą straszną teraz wystąpił w czasie pandemii. Ale zbrodniczą wręcz, bo ile ludzi będzie teraz umierać z powodu tej pandemii, bo wyszli na ulicę nie tylko, wyszli ludzie, nie tylko kobiety, ale wyszli też nasi koledzy, mężczyźni, bracia, mężowie i idą z nami, bo wiedzą, że my nie mamy innego wyjścia, jak tylko wyjść i krzyczeć i żądać i mówić, że będziemy walczyć bez broni, ale będziemy walczyć do ostatniej kobiety, żeby nie wolno nas było traktować jak podmioty. No właśnie, co by Pani powiedziały tym protestującym dzisiaj, no właściwie od tygodnia na ulicach? Walczcie o to, bo bez walki się nic nie uda. Trzeba walczyć do zachodniego, dosłownie. Bo wolności się nie otrzymuje raz na zawsze. To jest wolność inna, prawda, wojenna jak wojna, ale jest wolność człowiecza nasza. I jak mi tej wolności nie będzie, młodzież nie będzie miała, no to co to będzie za kraj? Bo w ogóle szkoda takiego kraju, bo wiesz, wszystko będzie rozchodziło. Co jeszcze zrobił? Skłócił nasz naród strasznie. Przecież myśmy się wszyscy bardzo szanowali, bardzo lubili. Mamy wiele empatii do każdego człowieka. Czy on jest taki, Tego dowodem czy inny, solidarność. czy innych zapatrywań jest, czy jest świata naszych zapatrywań, ale to jest człowiek, któremu trzeba pomóc. Mnie się dziwili kiedyś dzieci, że ja Niemca opatrzyłam w czasie powstania. Jak to? On was walczył? On do was strzelał? Udostępnijcie, bo to są ważne bardzo słowa. To był człowiek, któremu trzeba było pomóc. Bo rozkaz był taki, że żadny nieprzyjaciel jest już tylko cierpiącym człowiekiem. I sanitariuszki miały takie właśnie zobowiązanie, że każdy, bo ja byłam strzelcem łączniczką, dokuczaliśmy tym naszym dziewczynom, bo mówiliśmy, że dla nas zabraknie opatrunku, że dlaczego ona opatruje Niemca, a one cierpliwie mówiły, bo ranny nieprzyjaciel jest już tylko cierpiącym człowiekiem. A w tej chwili wywołana jest taka sytuacja, która prowadzi do tego, że nawet z Kościołem chcą nas skłócić. Nawet z Kościołem, bo wreszcie albo Franciszek jest naszym papieżem, albo rządzi nami ktoś, kto się nazywa Rydzyk. Kościół jest skłócony i jeżeli Franciszek powiedział, że ci ludzie z LGBT to są dziećmi bożymi, to oni mają rację, że się wściekli, że Kościół dalej traktuje ich jak
podmioty. Tak jak to powiedział pan prezydent, jako ideę pełną, To nie ludzie. że nie To nie ludzie. ludzie. To idea. Ideologia. Więc dziwić się? Ja myślę, że to też nie zupełnie, bo znam tych ludzi i wiem, że są łagodni z natury, że to raczej znów prowokacja jakaś.